moje dziewczyny, z Wami Lena na kanale Zrobiona Ręcznie ULM. I tak jak obiecałam już, zrobimy biżuterię. Dzisiaj pokażę warsztacik, jak zrobić biżuterię. Tyle, że wciąż czekam na glinę polimerową. Nie dostałam jeszcze przesyłki, więc czekam. Ale że mam tutaj jeszcze kawałek mi został masy porcelanowej, to zrobimy z tego. Różnica, oczywiście z gliny polimerowej robi się łatwiej, w pracy jest bardziej podatna, z tej jest gorzej zrobić, ale nic nie szkodzi. Przecież my z Wami nie jakieś nieumiachy i że nic nie potrafimy zrobić, zrobimy z tego, co mamy. Więc mam dzisiaj właśnie tą masę do zrobienia różnych robótek, kwiatek, bo pokazywałam Wam kwiatków, jak pokazywałam Wam, jak dekoruję tą masą właśnie słoiki, butelki, różne rzeczy, robię różyczki i dekoruję, ale dzisiaj spróbujemy. No nie mam doświadczenia wielkiego, ale przecież trzeba kiedyś spróbować i dzisiaj razem z Wami zrobimy biżuterię właśnie z tej masy. Pierwsze to co, dziewczyny, no musimy sobie ją, muszę ją rozpracować, a żeby to łatwiej było zrobić, to zastosowałam kawałek kremu Nivea na rączki, na tą masę i teraz ją rozgniotę, później umyję, kiedy będzie już wystarczająco miękka, umyję rączki i zaczniemy z Wami tworzyć, bo proces tworzenia artystycznych dzieł to jest wielka frajda, to jest szczęście, więc będziemy dzisiaj razem uszczęśliwiać siebie i realizować nasze pomysły. Co z tego wyjdzie jeszcze nie wiem, jak zwykle pierwsze robię, przygotowuję materiał, a za chwilę zaczniemy z Wami tworzyć. No, masa jest już gotowa, już jest elastyczna, podatna. Trochę do rozgniatania, żeby było łatwiej, dodałam trochę kremu i jeszcze łyżeczkę może mydła do mycia rąk, wtedy łatwiej właśnie rozgnieść. Teraz już widzicie, już teraz do rąk się nie klei, jest fajne, jest miękkie, elastyczne. I teraz zaczynamy robić. Ile tutaj gram nie mierzyłam, ale kawałek taki dosyć duży, ja nie wiem, no z 80 gramów, nawet może być 100, czyli duży kawałek, ale chcę i ten naszyjnik zrobić też dosyć duży, bo ja nie robię drobnej biżuterii, bo nie lubię. No i teraz słuchajcie, to jest ten duży kawałek, co trzeba zrobić? Od razu odszczypniemy taki kawałeczek, dwie kulki na wykończenie, bo każda biżuteria, kiedy już będzie wykończona, to potrzebuje później wykończenia. Jak to zrobić, zaraz pokażę. Jedną i drugą. Zaczynam tak jak gdyby od końca, ale chcę, żeby to już schło, bo glina wysycha szybko, więc stąd będziemy pracować, a żeby te wykończenia tutaj mi nie marnowało się i nie schła ta masa, to zrobimy ją w tej chwili. Teraz tak, zrobimy dwie takie kulki, widzicie, równe mniej więcej i zrobimy z tego stożek. Taki stożek. Taki stożek. I drugi stożek. Widzicie, tak? Że to jest stożek. I teraz drugi. To będzie nam potrzebne na samym końcu, ale mówię, chcę zrobić teraz, żeby to już będzie na grzejniku ładnie nam leżeć i czekać na swój czas. I teraz, tak jak stożek, widzicie, teraz jak stożek z góry w dół musimy zrobić taką dziurkę. I teraz odwrotnie. I rozpracować tą dziurkę na tyle, żeby wszystkie te nasze sznureczki, które później zwiążą się na końcu, weszły właśnie do tego miejsca. Do tej dziurki musi być dosyć większa, ponieważ chcę zrobić większą biżuterię, więc tu nam się ładnie później schowa.
czy to widoczne i jasne. Czyli robimy taki stożek, przetykamy go drutem albo nie wiem, patyczkiem do sushi, co tam macie pod ręką i później tu teraz pracowujemy na tyle, żeby jedna strona była większa, grubsza, większe wejście, tu będzie schowane te sznurki, a tutaj tylko zwykły sznurek będzie włożony. I tak samo zrobimy drugi stożek. No i zaraz pokażę Wam jeszcze raz z bliska, żeby już wszystko było jasne. Po co to robimy, to na końcu będziecie widzieć, ale zaufajcie mi po prostu, jeżeli chcecie zrobić coś takiego, to taki stożek konieczny jest, żeby wykończyć naszą biżuterię i te sznurki nie tak plątały się byle jak, tylko ładnie były wykończone, więc zrobimy 2 wykończenia do naszej biżuterii. Ten materiał czym się różni od gliny polimerową? Bo glinę polimerową musimy zapiec w piekarniku, trwa to raptem 15 minut i możemy już malować, farbować, dekorować, co chcemy. Natomiast z tą masą, no niestety, to wiecie, że porcelana potrzebuje więcej czasu, więc muszę to teraz zostawić na grzejniku, żeby dłużej schło. Prawdopodobnie jutro będzie już gotowa te dekoracje, ale teraz, ponieważ nie chcę, żeby to było równe, takie zaraz zobaczę, co ja tutaj mam. O, mam długopis dosyć szeroki, ja go tutaj włożę, zobaczcie, tak, żeby mi się tutaj nie połamało. I tu na zewnątrz chcę zrobić takie kreski, ugniatania, jakieś dziurki, podrapanie, można nawet paznokciem zrobić. Nie chcę, żeby było proste, parę dziureczek, a żeby było ładne. Robimy przecież arcydzieło, więc wykorzystujemy to, co jest. No paznokcie mamy, każdy ma. I pokażę teraz, jak to wygląda. Tak, takie wgniocenie zrobiłam. Teraz wezmę to z tego długopisa i tak samo następną. Zakładam na długopis dosyć szeroki, żeby mi się tutaj nie uginało i robimy to samo. Najpierw paznokciem w różnych kierunkach, tak jak Wam się podoba. Można oczywiście większość ludzi, którzy zajmują się tym ciągle i na stałe, oni mają różne narzędzia, specjalne noże. Ja tego nie mam, moje kochane dziewczyny, tak jak zwykle wykorzystuję to, co jest, więc Wy, żeby zrobić swoją pierwszą biżuterię, też nie musicie coś specjalnie mieć. Więc jest, widać to. I teraz zdejmujemy to. Mamy takie 2 wykończenia do biżuterii. Odkładam to na grzejnik. No i robimy taką kiełbaskę. Co będziemy wykorzystywać, jakie tam, nie wiem, oprócz tego druciku, który już tutaj mam pod ręką, zaraz zobaczę. Do odcisków, do ugniatania, do przykrajania. Czasami potrzebne coś mieć pod ręką. Tak, zobaczę. Może jeszcze. Więc nigdy nie mam pomysłu konkretnych, co z tego będzie. No ale zawsze coś wymyślimy, co tam nam bardziej pasuje. Muszę jakiś wałek przynieść do rozwałkowania. Chcę trochę, żeby to było płaskie. Idę przyniosę, bo nie obejdzie się, bez dodatkowych jakichś instrumentów. No i zobaczcie, dziewczyny, jaki wałek sobie piękny zrobiła. To chyba od witaminy jakiejś. Właśnie, że tu jest taki uskok jak gdyby. To z tej strony założyłam gumkę, żeby dało nam to grubość. Grubość tego wyrobu, który robimy. I teraz właśnie
Możemy to rozwałkować tak jak nam trzeba, żeby nie było za cienkie i nie było za grube. Robimy. Słuchajcie, to co ja będę robić dzisiaj, to w sumie jeszcze nie wiem, co z tego będzie, ale Wy możecie robić co innego, tak jak zawsze mówię. Pokazuję w swoich filmach ewentualne pomysły i techniczne możliwości, a co zrobicie Wy, w jaki sposób, jaki dekor zastosujecie, to przecież każdy z Was najlepiej wie, co mu odpowiada. Więc najpierw taki robię kształt bumerangu. Ja chcę, żeby to było dzisiaj takie przy szyję, bardzo wysoko. Więc na razie robię taki bumerang, tak zwany. I zaraz za chwilę będziemy z tego tworzyć biżuterię. No i zobaczcie, znalazłam coś takiego, to jest do dziecięcej takiej twórczości. Zaczynam właśnie wycinać to, co tutaj chcę. To mi niepotrzebne na razie, chcę go zmniejszyć. Wycinamy. Okay. Kiedy już ten materiał nam wyschnie ładnie, to jeszcze można go przyszlifować, ale na razie robię kształt. Chcę osiągnąć kształt taki, który by mi pasował. I chcę właśnie naciągać, ponieważ to jest materiał dosyć elastyczny, no to możemy z nim teraz tutaj wywijać, co nam się chce. Pociągnę trochę i zrobię takie, nie wiem, kolia to się nazywa, czy coś w takim stylu faraonów egipskich. Lubię takie rzeczy, piękne, duże. Materiał, który został, no to ja go też wykorzystam do zrobienia takich zawieszek, koralików. Tu jeszcze chcę wyrównać. Tak jak powiedziałam, to jest twórczość i nie ma jakiegoś przepisu. Wszystko zależy, co wy chcecie zrobić, co wam tam, jaki pomysł, do czego chcecie wykorzystać to. Ja nie wiem, na pewno w moich filmach też widziałyście nieraz na manekinie, który wykorzystuję do pokazywania swoich kreacji. To jest właśnie biżuteria, którą też lubię. Co prawda ona taka okazjonalna, no nie do wszystkiego pasuje oczywiście, ale coś w takim stylu chcę zrobić. Tylko że bardziej może nowoczesne, bo przecież nie mieszkamy gdzieś tam w Egipcie, nie jesteśmy faraonami, ale zrobimy coś współczesnego. Tylko że w takim kształcie. Ja wam nawet zaraz pokażę. Pamiętacie tą biżuterię? Ona dosyć często jest na moim manekinie, kiedy wam pokazuję. Co prawda tutaj wykorzystane sznurki, kamyszki, jakaś tam zawieszka, ale w takim kształcie, pod szyję to jest. W takim kształcie chcę zrobić biżuterię. Teraz z tego materiału zrobię kuleczki do koralików. Najpierw taka kiełbaska znów cienka. Zrobimy cienką kiełbaskę. Teraz podzielimy i zrobimy koraliki. Ok, dwie takie kiełbaski. Robimy koraliki.
To tak wiecie, jak pierogi się robi, czy ja nie wiem, uszka, no to też tak z gliną się bawimy. Najpierw robimy kiełbaskę, później nacinamy na kawałki, później walkujemy. Także to niczym się nie różni, robimy to samo, tyle że z gliną albo z masą porcelanową, obojętnie. No i tak 20 mi wyszło. I teraz tak zrobimy szybko, takie kuleczki. No i teraz zobaczcie, te 20 kulek zrobione i tym samym sposobem, jak pokazywałam, robimy teraz dziurki w środku. Na wylot z jednej i z drugiej strony, tylko dziurki. Tu później przyjdzie sznurek i będzie zawieszany do naszej biżuterii. Przetykamy, dziurka musi być dosyć duża, żeby później się nie męczyć. Pokażę może tak, żeby później ze sznurkiem się nie męczyć, więc dlatego ten drucik wybrała taki grubszy. No i odkładamy. I robimy każdy. Mamy 20, no to 20 takich koralików muszę zrobić. No i tak, 21 koralik, wstawiam to na grzejnik, do rana mi to wszystko ładnie wyschnie. No i teraz zobaczcie dziewczyny, to jest od nitek, po nitkach takie coś i tym będę wycinać dziurki. Pierwsze co to do zawieszania właśnie, takie duże zrobimy. I teraz dookoła też chcę zrobić dziurki, żeby była trochę lżejsza, bo jest za ciężki będzie ten naszyjnik. I teraz tak jak leci, tu po środku zrobimy takie dziurki. Takie dziureczki. To na razie odłożymy. Teraz nie chcę, żeby te dziurki były proste, więc ja ich zniekształcę. Ok, a teraz jednak będę musiała przenieść trochę wody, płynu, bo schnie i muszę tu coś, teraz może tutaj do sikania wykorzystam. O, jest, ok. Tak, o, łatwiej teraz zrobić, fajnie. Słuchajcie, to sama przyjemność robić, nieważne, że trochę ręce Wam się pobrudzą, ale tak jak z gliną, pamiętacie? Ganciarów chyba oglądaliście kiedyś przy pracy, jak oni robią tą gliną, maźgają i później siedzą na tych swoich krągach, nie wiem jak ten przyrząd się nazywa, gdzie oni robią te swoje wyroby i kręcą nogą i tutaj właśnie wodą też stosują wodę do lepszego właśnie uklejania. No i robią. Ja byłam właśnie w Turcji na takim pokazie, gdzie ganciarze nawet dali możliwość turystom spróbować usiąść za tym kołem, nogą kręcić, wziąć kawałek gliny i coś tam sobie zrobić. No ja prawda tam nie siedziałam, nie próbowałam, ale tak przypominam sobie, że faktycznie tak było i właśnie oni wodę stosowali, żeby to się lepiej kleiło.
To więc ja też tak pierwsze te dziurki zrobione. Nawet takie trochę zmienię kształt. No właśnie, kraj ładnie z wodą się tutaj mi układa. Zaraz będziemy robić dalej. To muszę zgnieść, bo wyschnie. A może nam jeszcze a nawet już wiem do czego. 2 karoliki zrobię większe. Rozdzielę to na 2. I zrobię też 2 karoliki. Ta sama zasada, robię takie 2 cylindry i przetkamy, zaraz zrobimy koralik taki podłużny bardziej. Też wykorzystamy. No i pamiętajcie, żeby właśnie większą dziurę zawsze zrobić. No i 2 takie jeszcze karoliki z dużą dziurą dosyć. I też położę do tamtych kółeczek, że one takie trochę nierówne, to nawet i dobrze. No teraz właśnie tutaj chcę zrobić taki rowek, jakby wgnieść. Chcę zrobić w ten sposób. Wykorzystując zawsze to, co mam, tak jak mówiłam. Nie do końca, tylko wgniatamy. Dobra. I jest. I teraz zobaczcie. Te jeszcze dziurki to trzeba popracować, żeby ładnie wyglądały. To tak sobie ugłaskać fajnie. Poświęcić temu czas trochę i każdą dziureczkę ładnie wykończyć. I teraz chcę zrobić właśnie takie dziurki na kucie, bo to tak nieciekawe jest. Później jak będziemy to farbować, to zawsze w tych miejscach, które tam nakute zostały, udekorowane, to będzie inna farba, prawda? No i teraz, tak jak mówiłam, ponieważ koralików zrobiłam, które chcę tutaj dowiesić do tego całego naszego naszyjnika, to muszę zrobić dziurki. Masa jest stara i widzę, że zaczyna mi pękać. Niedobrze. No, ale mam nadzieję, że jak wyschnie, to będzie może bardziej sztywna i wtedy zalakierujemy ją kilkakrotnie. Może nie pociaska się. Dobra. Te dziureczki są zrobione. Teraz zrobiłam takie kuleczki z tej resztki i chcę tutaj dołożyć, ale to już robię na klej, ponieważ już wyschnięta masa i to się nie przyklei, tak, nie połączy się, dlatego wykorzystuję klej i w tym miejscu, które tutaj
sobie uplanowałam, to dokładam jeszcze takie kulki, gdzie będą nierówności, zawsze ładnie to będzie wyglądać, więc jeszcze dokładamy tutaj. To musi już się przykleić. Tak, i co by tu jeszcze zrobić? Poprawię tutaj dookoła, tak jak mówiłam, jeżeli widzicie, że gdzieś pęka, że gdzieś nierówności, no to poprawiamy to. To jest jak gdyby materiał elastyczny, póki nie zaschł, to możemy jeszcze wszystko nawet rozłamać i zrobić po swojemu. No i tyle. Okay. Im więcej tych nierówności na naszej biżuterii, tym będzie ładnie wyglądać później. No i to chyba wszystko. I teraz tak, jakby to była glina polimerowa, to razem właśnie z tą folią włożyłem, bo to jest żaroodporna folia, włożyłabym do piekarnika na 15 minut, ale ponieważ mamy masę porcelanową, więc musimy to zostawić, tą glinę naszą do zaschnięcia do jutra. Dekorować będziemy później.